Witam Państwa w AltApp Akademii. Chciałabym dziś zaprezentować rozwiązanie Alt Office 365, nową funkcjonalność SAP Business One w zakresie integracji SAP z Office 365 oraz Microsoft Exchange. Będą to nowe możliwości w zakresie wysyłania korespondencji mailowej z SAP Business One oraz integracja z kalendarzem Outlookowym. Alt Office 365 umożliwia efektywniejszą pracę z korespondencją mailową na telefonach, tabletach, komputerach stacjonarnych i w sieci web. Przede wszystkim uzyskujemy bardzo szybki dostęp do maili wysyłanych z SAP Business One. Czym bowiem różni się nowa funkcjonalność od takiego tradycyjnego wysyłania maili z SAP Business One? Otóż dzięki Alt Office 365 wiadomość wysłana z SAP trafi także do folderu wysłane w naszym Outlook. Możemy więc dużo sprawniej dotrzeć do naszej systemowej korespondencji mailowej bez konieczności każdorazowego logowania się do SAP. Maile wysyłane można sprawdzić korzystając z klienta pocztowego czy też przeglądarki, także oczywiście na urządzeniach mobilnych. Co więcej, podczas wysyłania wiadomości z systemu SAP Business One do tej pory nie mieliśmy możliwości sprawdzenia, jak ten systemowy mail wygląda. Także nasz adresat otrzymywał jakąś standardowy wygląd maila. Alt Office 365 umożliwia zapisanie wiadomości z SAP Business One jeszcze przed jej wysłaniem właśnie w Outlooku. Taki zapisany mail oczywiście najpierw trafi do wersji roboczych i tam może podlegać dalszej obróbce. Daje to nam zresztą szansę na to, aby takiej edycji tego maila systemowego dokonać, tak by ten efekt dla nas był zadowalający. Zobaczmy zatem, jak wygląda praca z Alt Office 365. Przyjmijmy zatem taki scenariusz, że przygotowałam ofertę SAP i będę chciała ją teraz wysłać do klienta drogą mailową. Tradycyjnie więc otwieram okno tej oferty i wykorzystując SAP Business One Mailer będę chciała przesłać tę ofertę. Oczywiście załączamy do załącznika, wybieramy opcję tak. Będę chciała ją wysłać do osoby tutaj zdefiniowanej jako osoba do kontaktów. Wpisuję temat tej wiadomości. Możemy wpisać oczywiście jakiś tekst, który ma się znaleźć w tym mailu i to, co teraz mogę zrobić, to oczywiście wysłać ją w takiej postaci, w jakiej ona wyjdzie bezpośrednio z systemu SAP Business One, ale pokazujemy teraz tą nową funkcjonalność, czyli możliwość zapisania tej wiadomości w wersjach roboczych w moim folderze w Outlooku. Gdybyśmy wcześniej pracowali już z Alt Office 365 i w jakiejś formie mielibyśmy już przygotowaną tą własną stopkę, a mimo wszystko chcielibyśmy wysłać wersję standardową, to oczywiście w tym miejscu mamy taką możliwość wyboru standardu SBO, ale zapisujemy ją w tym momencie w moim katalogu roboczych. Przejdziemy teraz do Outlooka. Katalog, wersje robocze, w tym momencie pojawia się nam ten mail i możemy teraz z nim popracować, prawda? To, że mail trafił właśnie do tych naszych roboczych wiadomości, daje nam tą dodatkową możliwość, że możemy sobie ustawić dowolną, na przykład personalną stopkę. Możemy tutaj wstawić własne zdjęcie, wzbogacić tą stopkę czy tą wiadomość o jakiś element graficzny, albo według własnego uznania, albo według zaleceń naszego działu marketingu, który będzie chciał tutaj jakieś komunikaty właśnie marketingowe zamieszczać. I oczywiście możemy tą stopkę sobie zapisać, prawda? To, co jest jeszcze tutaj bardzo przyjazne, to akurat mamy jednego adresata, ale gdyby tych adresatów było kilku, to możemy sobie segregować tych adresatów, przeciągając ich albo do wiadomości, albo do UDW, czyli jako adresatów ukrytych. Tego w standardzie SBO nie ma. Co jeszcze?
Zwracam uwagę na fakt, że stopka edytowana jest właśnie w Outlooku, czyli w takim przyjaznym edytorze, natomiast nie zaś z poziomu dodatkowych pól w SAP Business One, więc może to zrobić każdy użytkownik. Nie wymaga to żadnej wiedzy programistycznej. Stopka podczas wysyłki pobierana jest z szablonu Microsoft Exchange i wiązana z kontem użytkownika w SAP Business One. Także jeżeli ja ją teraz zapiszę, to kolejne już wiadomości będą właśnie wysyłane ode mnie z taką stopką, ale oczywiście nie od wszystkich użytkowników, tylko i wyłącznie wysyłane przeze mnie. W tym momencie wysyłam wiadomość. Niezwykle funkcjonalne jest też połączenie SAP Business One z kalendarzem Outlookowym, jeśli to oczywiście z niego na co dzień korzystamy. Dzięki Alt Office 365, planując zadania w SAP Business One, możemy automatycznie zapisywać je nie tylko w tym graficznym kalendarzu w SAP, ale także w naszym Outlook. Co więcej, oczywiście te wpisy w kalendarzu Outlookowym mogą zawierać także załączniki z SAP Business One. Zaplanuję teraz spotkanie, które miałoby na celu omówienie tej oferty, którą wysłałam do klienta. Otwieram więc kartę działania, ustawiam spotkanie, wybieram partnera handlowego, wybieram osobę do kontaktów, tutaj podpowiedziała się akurat właściwa. W uwagach wpisuję, czego to spotkanie miałoby dotyczyć. Ustawiam datę spotkania, niech to będzie wrzesień, 4 września. No i oczywiście godzinę. Żeby dobrze to było widoczne w kalendarzu, niech to będzie 2-godzinne spotkanie. Wybieram lokalizację, gdzie to spotkanie miałoby się odbyć. Załóżmy, że u naszego klienta. I to, co jest bardzo istotne, zaznaczam checkbox kalendarz Office 365, który znajduje się tutaj w dolnej części okna. To spowoduje, że to moje działanie zostanie zapisane nie tylko w kalendarzu w SAP, możemy podejrzeć zresztą, proszę bardzo, to nasze spotkania, ale także w moim kalendarzu, już jest, w moim kalendarzu Outlookowym, prawda? Co dodatkowo jeszcze się stało? Otóż osoba, z którą zaplanowałam spotkanie, otrzyma tą informację także na maila, dlatego że rejestrując działanie typu spotkanie, wysyłam automatycznie do naszego odbiorcy zaproszenie outlookowe z poziomu SAP Business One. Także od razu jest ta informacja do naszego partnera handlowego. Dodatkowo możemy rejestrować także spotkania lub działania cykliczne, na przykład spotkania projektowe lub spotkania działu. Wykorzystamy może do tego to działanie, które już przygotowaliśmy przed chwilą i przekształcimy je w kilka działań cyklicznych. Do tego potrzebne będzie nam wykorzystanie funkcji powtarzalność. Ustawmy powiedzmy tygodniowo. Będziemy powtarzać w każdy poniedziałek. Każdy poniedziałek przez 3 poniedziałki kolejne i aktualizujemy. Komunikat, że wszystkie te zdarzenia zostaną zmienione, zmodyfikowane i zobaczmy, jak to wygląda w kalendarzu SAP-owym. Wrzesień i widać, mamy 3 kolejne spotkania w 3 poniedziałki. No i oczywiście integracja z naszym Outlookiem, to samo powinno pojawić się w moim kalendarzu, już jest. 3 spotkania w poniedziałek. Wracamy do SAP Business One. Przedstawię jeszcze jedną funkcjonalność rozwiązania Alt Office 365, mianowicie integrację kontaktów z SAP Business One z książką adresową w naszym Outlook. W tym celu utworzymy sobie jeszcze jedno działanie, tym razem będzie to rozmowa telefoniczna.
Wybieram zatem partnera handlowego. Zmieńmy tym razem osobę do kontaktu. Wybierzmy pana Jana Jabłońskiego. Jeśli chodzi o uwagi, możemy wpisać, że jest to rozmowa telefoniczna z Tesla i możemy wpisać jakieś szczegóły. Oczywiście w zawartości również możemy dołączyć jakiś opis, który będzie konieczny. Gdybyśmy chcieli dołączyć załącznik, oczywiście również możemy to zrobić. Wybierzmy datę, niech to będzie wtorek po którymś z tych naszych spotkań, wrzesień 5, godzina 13:30 do 13:45. Kwadrans powinien wystarczyć. Oczywiście, ponieważ chcemy zapisać to w naszym Outlooku, zaznaczamy checkbox na dole na karcie działania. To, co będzie istotne, czym będzie się różniło to od poprzedniego działania, to na pewno to, że ponieważ jest to typ rozmowy telefonicznej, ta informacja zapisze się tylko w moim Outlook, nie jest to spotkanie, więc klient o tym fakcie nie zostanie poinformowany. Także trafi to tylko do mojego kalendarza. A żeby nie trzeba było w momencie, kiedy nadejdzie ten właściwy czas i będzie trzeba ten telefon wykonać, żeby nie trzeba było ponownie szukać kontaktu do tej osoby, czyli jakiegoś numeru telefonu, czy innych danych, które będą podczas tej rozmowy mi potrzebne, możemy już teraz do naszego automatycznego wpisu do kalendarza dodać od razu dane tej osoby do książki adresowej w Outlook. Zapiszemy po prostu wizytówkę z SAP w naszej książce adresowej. Możemy to zrobić wykorzystując, jeszcze będąc na tym działaniu otwartym, przejdziemy bezpośrednio żółtą strzałką do osoby, do kontaktu i teraz jesteśmy na karcie partnera handlowego w osobach do kontaktu i najeżdżamy na tą wybraną osobę. Ma ona tutaj, jak widać, po prawej stronie uzupełnioną metryczkę, imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko, wszystko, co może nam się przydać podczas rozmowy i wybieramy prawy przycisk myszy, zapisz w Office 365. W tym momencie dane zostają zapisane w moich kontaktach w Outlooku. Zatwierdzam i dodaję tą rozmowę. Możemy podejrzeć od razu kalendarz, czy zostało to zapisane. Oczywiście w kalendarzu SAP-owym już ten wpis jest. Teraz kontakt do tej osoby, z którą będę rozmawiać, będzie od razu pod ręką. Został on zapisany na wszystkich urządzeniach, na których korzystamy z Office 365, w tym oczywiście także na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo, jeśli wprowadzamy jakieś zmiany w kontakcie w SAP Business One, można zaktualizować te dane w Outlook, ponownie wykonując zapis kontaktu, tak jak pokazałam przed chwilą. Nie zostanie on zdublowany, a właśnie zaktualizowany o te poprawne dane. Podsumowując, dzięki Alt Office 365 dużo sprawniej mogę zarządzać swoim kalendarzem, opierając się na zadaniach i działaniach rejestrowanych w SAP Business One. Nie zawsze muszę uruchamiać SAP, mogę po prostu wykorzystywać Microsoft Outlook, jeśli jestem do niego przyzwyczajona. Dodatkowe korzyści to kompletna informacja o korespondencji mailowej z klientami czy dostawcami, także tej systemowej z SAP, w jednym miejscu w podręcznym kliencie poczty. Łatwiejsze zapanowanie nad wyglądem maila z SAP i jego personalizacja bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej oraz szybka integracja kontaktów z SAP Business One z naszą książką adresową w Outlook. Jeśli zainteresowało Państwa rozwiązanie Alt Office 365, zapraszam do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta bok@altap.pl.